Dzień dobry, w Darcie, w Asnyku. Jestem sama, w sumie, znaczy jeden pan jeszcze jest. Mamy tutaj tablicę, jedziemy sobie. Fajnie jest. Wchodzę do wagonu tutaj i ja mam zawsze 51, nie wiem dlaczego, i w czwartym wagonie ciągle system mi tak przydziela, bo ja sobie tak nie wybieram, bo ja sobie zawsze wybieram przy stoliku. No ale jak jadę Dartem, to jest mi wszystko jedno, tak naprawdę. Czy będę tu siedziała, czy tu, wszystko mi jedno, nie? Jest świateczko, stolik. Tam było więcej osób. No bilety podrożały. Nie ma chętnych. Nie ma, naprawdę. Naprawdę słabizna jest. Słabiutko jest. No szkoda. Polskie bilety na ten sam pociąg 4 razy droższe niż w Czechach. Za bilet na pociąg PKP Intercity z Rybnika do czeskiego Bochumina trzeba zapłacić ponad 94 zł. Jeśli tym samym składem jedziemy w drugą stronę, wsiadamy w Czechach, cena na tej trasie jest niemal 4 razy niższa, wynosi 25 zł. Dla porównania jest obrazowania sytuacji na trasie Warszawa-Kraków. 12 lat temu złom N57 Interregio za 29 zł leciał 2 godziny 50 minut, ludzi full, facet z barkiem ledwo się przeciskał. Teraz TLK za 80 zł 4 godziny, czyli ta sama trasa, czyli 12 lat temu złom N57 z okleiną upamiętniającą Gierka jechał jak pendolino i kosztował prawie 10 razy mniej. To prawda. Petycja pasażerów drogi Powolny Ekspres i tutaj ekspres ze Szczecina do Warszawy jedzie z prędkością ponad 80 km na godzinę. Podróż kosztuje niemal 200 zł. Piotr tutaj napisał Asnyk też wykańcza. Myślałem, że tylko hańcza. Tak, Asnyk też o 0:30 przyjeżdża do Warszawy, więc opóźniony. Tutaj bilety PKP Intercity droższe były. Prezes spółki Jakub Karnowski. To najwyższe podwyżki w historii. Jeżeli nie ma konkurencji, to cena będzie rosła i będzie się ścigała z inflacją. Dziękujemy za podróż z PKP Intercity. Życzymy udanego pobytu. Do zobaczenia.
pociągu nie za wiele powiedziałam na temat biletów, wobec tego przeczytam Wam tutaj taki artykuł ciekawy. Jak obniżyć ceny biletów PKP Intercity? Rząd szuka oszczędności, dziennikarze wskazują absurdy, no bo są absurdy. W zeszłym roku PKP Intercity odnotowało rekordową liczbę pasażerów, ale i tak zdecydowało się na podwyżkę cen biletów. I moim zdaniem chytry 2 razy traci, ponieważ teraz jest mniej pasażerów i będzie na pewno mniej. Wypowiadały się osoby spotkane na peronie we Wrocławiu i pani powiedziała, pozdrawiam panią, pani będzie wiedziała kto, że sprawdziła ceny biletów 1000 zł. Nie, taniej wychodzi samochodem o połowę. Więc już takich rodzin będzie dużo, które zrezygnują. Następna treść artykułu. Serce tego rządu i poprzednich było asfaltowe. Budowaliśmy autostrady, a kolej była brzydkim kaczątkiem. Mówił dr J.M., szef fundacji ProColej. Teraz władza chce, by ceny biletów PKP Intercity spadły m.in. dzięki oszczędnościom. W budżecie kolei mogą znaleźć się dodatkowe pieniądze, także wtedy, gdy przestanie zmieniać godziny odjazdów niekiedy co parę dni, odstraszając podróżnych. Nie co parę dni, tylko chyba tu coś jest błąd w tym artykule, ale dobra. Rozmowy o podwyżkach cen biletów PKP Intercity toczą się nie tylko na stacyjnych peronach. Temat stał się polityczny, bo zajmują się nim przedstawiciele władzy, opozycji, chociaż od zmiany taryfy minęło już 3 tygodnie. Premier obiecał we wtorek, że koszty podróży dalekobieżną państwową koleją na pewno nie zostaną na tym poziomie, co teraz. Zapowiedział spotkanie z odpowiedzialnymi za PKP w Ministerstwie Infrastruktury, ale co dokładnie się zmieni i ile pieniędzy pozostanie w portfelach pasażerów, nie uściślał. No i Fundacja ProColej proponuje rezygnację z VAT na bilety, o ile by spadły ceny. Jeżeli by VAT został obniżony, to niewiele by to pomogło moim zdaniem. I dalej. Jakub M., prezes Fundacji ProColej, mówił w Polsat, że gdyby narzędzia obniżające ceny były proste, w Polsce nie byłoby dyskusji o opłatach za przejazdy pociągami. Trzeba sięgnąć do rozwiązań systemowych. Do ceny każdego biletu doliczony jest 8% VAT. Niedawno wyzerowaliśmy VAT na paliwo dla aut, więc może tak samo rozwiązanie trzeba zastosować czym prędzej na kolei, sugerował. Jak wyliczą, jeśli na bilety PKP Intercity obowiązywałby zerowy VAT, moglibyśmy zająć mniej więcej 2/3 wysokości podwyżki dla pociągów kategorii IC-TLK oraz połowę dla EIP i EIC. Do tego pomysłu postulowanego przez opozycję odniósł się rzecznik rządu. Dobra, jest limit stawek VAT, który możemy mieć na poziomie 0. Zdecydowaliśmy się na zerowy VAT na żywność, więc już nie może być zerowego VAT-u na nic. Z tego wynika. Inwestycje. Dobra. Wszystko ładnie, pięknie, ale potrzebne są pieniądze na inwestycje i każdy to wie. No przecież nie będziemy mieli pięknych pociągów, torów i w ogóle bez inwestycji. Słuchajcie, absurd. Inwestowanie w coś, co przesadzone jest, na przykład inwestycje większe niż potrzeba. 200-metrowy peron dla 40-metrowych pociągów. Według prezesa można też poszukać wyjścia z sytuacji po stronie kosztów i wprowadzać rozwiązania podatkowe z rachunkami za prąd. No i jakby to się już skończył temat, dobra, nie ma VAT-u zerowego, nie będzie nic i ceny energii uznano za główny element wpływający na podwyżki. Aha, ale po co takie inwestycje? Peron 5 razy dłuższy, 200 metrów zamiast 40, to trzeba było zrobić 100 metrów i już by 100 metrów było w kieszeni, tak? Czasami niektóre inwestycje na kolej przeskalowane. W Kleszczelach wybudowano 200-metrowy peron. Po co wydawać pieniądze na infrastrukturę, która trochę się marnuje? I to jest prawda, właśnie o to chodzi. I tutaj też jest jeden pociąg, kilkanaście godzin odjazdów, skomplikowany rozkład jazdy w Poznaniu i tutaj ten problem, ponieważ na rozkładzie jeden pociąg ma kilka wyszczególnionych w rozkładzie odjazdów. Na nowo zmodernizowane linie, chociażby na Podkarpaciu wysłano 3-4 pociągi dziennie. Mało, dużo, zależy tych pociągów. Różne ceny biletów na ten sam pociąg, zależy gdzie kupujemy bilet. I tutaj, że okazało się, że bilet na ten sam kurs w kolejach czeskich kosztuje
za pośrednictwem spółki czeskiej jest to 3 razy tańszy niż PKP Intercity. To będzie na tyle. Znowu o wałkowaniu o tych biletach, ale to jest fajne, bo codziennie coś nowego. I czytam i już zaczyna mi się chcieć śmiać. Wcześniej to tak trochę głupio było, a teraz to już to się robi śmieszne, zabawne. Słuchajcie, dzisiaj wchodząc w wyszukiwarkę Intercity, znowu bilety Warszawa-Wrocław 300, 285 był najtańszy bilet. Drożyzna, drożyzna i drożyzna. Trzymajcie się i nie zapomnijcie w podziękowaniu za film zostawić lajka. Będzie mi miło, dla Was to tam kliknięcie, a dla mnie zawsze się przyda. Będę wiedziała, że się podoba, a jak się nie podoba, to wiecie co robić. Też komentarz i w ogóle też zostawcie. Wszystkiego dobrego. Będą jeszcze filmy pewnie o biletach, bo to temat będzie wałkowany pewnie do końca życia, bo są najwyższe w historii podwyżki, także będzie wałkowane pewnie jeszcze ileś tam lat. Także trzymajcie się, pa!